Hejka wszystkim. Właśnie dotarliśmy na miejscówkę miętusową. Lód jest w granicach 20 cm, może i nawet 20 parę. Wędki już mamy rozstawione w przeręblach. Teraz zabieramy się za łowienie stynki. Ciekawe, czy uda się coś złowić. W każdym bądź razie mamy mrożone rybki ze sobą, okonie, płotki i ukleje. U mnie na kijach powędrowały na razie okonie. Pogoda dopisuje. Śniegu nie jest dużo na lodzie, także można śmiało śmigać bez kolców, także lodu też nie widać, prześwitów. Jest po prostu fantastycznie. Jedyny problem jaki jest, pomijając, że jest na minusie ze 4 stopnie, to jest dość mocny wiatr. Musiałem się tutaj schować, żeby coś do Was powiedzieć i nagrać, bo podejrzewam, że na środku nie będzie nic słychać. Zaraz spróbuję podpiąć mikrofony, rozstawię statyw, no i będziemy próbować przechytrzyć miętowego. Jak się ściemni, ruszymy i będziemy próbowali łowić z ręki. Pewnie jak coś złowimy, to się o tym dowiecie pierwsi, jak zawsze. Myślę, że uda się nagrać jakiś filmik, a jeżeli nie i rybki nie będą brały, trudno. Najważniejsze, że zaliczymy pierwszą nockę w tym roku na miętusach, za czym tęskniliśmy od zeszłego sezonu. Także trzymajcie się na razie ciepło i w razie czego widzimy się później. No więc tak, szybko w telegraficznym skrócie. Tak jak wspominałem, wędki mamy porozstawiane. W bazie naszej wypadowej już mamy drzewo na ognisko przygotowane, powiedzmy, na całą noc, w cudzysłowiu. Na szczęście mamy troszeczkę w koło, będziemy mogli dobierać. No przygoda. Pogoda i bobry zrobiły swoje, także co roku mamy dostęp do świeżego drzewa, także jest czym palić. W tej chwili Adaś przygotowuje kawkę. Napijemy się ciepłej, gorącej, parzonej kawki. Zaczyna się powoli ściemniać. Coraz bardziej słoneczko zachodzi, za chwilę już go w ogóle nie będzie. A jak tylko się ściemni, ruszamy i będziemy łowili miętusy z ręki. Przynajmniej próbowali je złowić. Wiadomo, że ryba to jest ryba, nigdy nie wiadomo, co nas czeka. Dzisiaj mamy troszeczkę o wiele trudniej, bo będziemy łowili bez echosondy jakiejkolwiek. Nie będziemy się wspomagać żadnymi dziwnymi elektronicznymi urządzeniami. Ja niestety na mormyszkę złapałem tylko jednego okonka i 2 czy bodajże 3 jazgarze i to wszystko. Nie mogę namierzyć stynki. Nie wiem, gdzie ona jest, czy na płytszej wodzie, czy na głębszej. Wiadomo, że na pewno wiemy, że jest w toni, ale bez elektroniki ciężko, więc będzie trzeba pomyśleć o jakimś małym przenośnym urządzeniu. A tymczasem co? Relaksujemy się na krzesełkach, czekamy aż się zagotuje woda i będzie kawka. Tu jest moja baza wypadowa, moje krzesełko. Ja sobie siedzę. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Zobaczymy, jak to będzie wieczorem z oświetleniem. Czy będziemy nagrywać cały czas z kamerką, na ile baterie nam pozwolą i powerbanki. Ale trzymajcie kciuki, oglądajcie i mam nadzieję, że będziemy się widzieć w jakimś fajnym filmiku z halami ryb. Tymczasem żegnam się z Wami na chwilę. Widzimy się później. To może teraz coś powiem, zanim wystartuję już łapać w przeręblu. Coś o wędce, o sprzęcie do łowienia miętusów z ręki. Więc wędka w granicach, no nie wiem, ona myślę, że ma 60 cm. W moim wypadku jest to Shakespeare. Wędeczka. W miarę dość duże przelotki. Kołowrotek mam jakiś dragonowski specjalista. Serii specjalist. No i co więcej? Na wędce plecionka fluokarbon 0,28. Na końcówce agrafka troszeczkę zmodyfikowana
wahadłówka, przewiercone kilka otworków po to, żeby można było ewentualnie przemieniać sobie paletki. Na końcu dwie paletki z obrotówek i na dole przypon podwieszony też na agrafce, kotwiczka i przypon też z fluokarbonu jakieś 6 cm i w ten sposób prezentuje się cały zestaw. Na kotwiczkę kawałek mięska, stynka, okoń, płotka, cokolwiek w jakichś kawałkach opuszczamy do dna i po prostu klepiemy jako konie. Podnosimy tak, żeby mieć cały czas kontrolę nad przynętą. Skrzydełka od obrotówek powodują to, że stukają jedna o drugą, roznosi się dźwięk i najprawdopodobniej to też miętusom pasuje. Podchodzą do przynęty, jeżeli mają ochotę, to zagryzą, zassają. Brania fajnie dość czuć na wędce. Są i brania czasami, są i przytrzymania w zależności jak rybka podejdzie i chce wziąć. Niestety na to już żadnego wpływu nie mamy. I tak to wygląda. I tak siedzimy całą noc i klepiemy. Jeden przerębel, drugi, trzeci, czwarty. Szukamy na głębszej, na płytszej wodzie. Czasami jest tak, że zdarza się, że już w pierwszym przeręblu są jakieś wyniki, delikatne brania. Później kwestia wciąć rybę, bo nie zawsze jest tak, że się ją wetnie od razu. Wielokrotnie zdarzało się, że ryby podchodziły, brały, czuć było delikatne brania, próbowaliśmy dociąć, nie szło dociąć i dopiero za którymś razem się powiesił. Wielokrotnie było tak, że były 3-4 brania pod rząd, niewcięte, za chwilę lądował miętus i po chwili w tej samej dziurze, dosłownie po odczepieniu rybki i wypuszczeniu, bądź czasami jak żeśmy tam sobie jednego wzięli do konsumpcji, przynęta wracała z powrotem do dna, wystarczyło parę razy ruszyć i następowało kolejne branie. Na pewno jedną z bardzo ważnych takich rzeczy jest to, że najważniejsze jest to, czy nieważne, czy księżyc świeci, jest w pełni, czy nie, to w momencie, kiedy jest pełnia, bądź jest ten księżyc widoczny na niebie i nie zasłaniają go chmury i świeci, wtedy jest naprawdę ciężko z braniami. Możecie wierzyć albo nie, przetestowaliśmy to wielokrotnie, sprawdziliśmy, łowiliśmy w pełnię, łowiliśmy kiedy księżyc miał połowę tarczy, łowiliśmy kiedy księżyc był całkowicie zasłonięty i w momencie, kiedy księżyc świeci, nie było brani. Wystarczyło, że naszły tylko chmury, przykrywało księżyc i zaczęło coś się dziać. Tak samo jak i z ręki, tak samo było na wędkach gruntowych, więc nie ma na to żadnego wpływu, czy grunt, czy z łapy. W każdym bądź razie księżyc nie jest wskazany przy połowie miętusu, przynajmniej z naszych obserwacji tak wynika. Jak jest w rzeczywistości, tego nie wiem. Sekcja komentarzy jest dla Was. Ci, co mają jakieś doświadczenie i łowią miętusy, mogliby też się wypowiedzieć, jakie mają spostrzeżenia na ten temat. U nas to wygląda w ten sposób i tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Chyba że, nie wiem, tafla lodu miałaby może z pół metra czy coś, to może byłoby to inaczej. Nie wiem, nie wypowiadam się, mogę tylko opowiedzieć o tym, co żeśmy do dzisiejszego dnia przetestowali i sprawdzili, więc sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Więc mam nadzieję, że nawet nie sprawdziłem dzisiaj, czy w jakiej fazie jest księżyc. Zrobiłem błąd, nie chce mi się po raz kolejny wyciągać telefonu z zapazuchy, bo sobie siedzi cieplutko i się grzeje. Ale nawet jeżeli będzie cokolwiek się świeciło, to są jakieś chmury na niebie. Jak go przykryją, to powinno być fajnie i coś się zadzieje. A jeżeli nie, no to będzie co będzie. Na to nie ma wpływu, więc będziemy starali się wszystko zrobić, żeby tą rybę dopaść. Ale jak nie, to na pewno będzie też fajnie, będzie ognisko, będą kiełbaski, ciepła zupka, flaczki wjadą też. Restauracja wyda dzisiaj. Także ogólnie sam przyjazd na ryby motywuje już człowieka, żeby próbować coś działać w tym kierunku i te ryby przechytrzyć. No bo jakby się nie chciało, no to by nie było sensu przyjeżdżać. A tymczasem znowu się z Wami żegnam na jakąś chwilkę. Coraz ciemniej się robi.
Więc myślę, że może jeszcze ze 40 minut i będzie można pierwsze przeręble robić i próbować z rączki łapać. A tymczasem obserwujcie i widzimy się później. Hejka. Teraz będziemy się delektować kawką na świeżym powietrzu, świeżo parzoną. Powiem wam, że nie pamiętam, kiedy piłem ostatni raz sypaną kawę. Boże, to są wieki temu. Ale przyznam, że zapach robi swoje na świeżym powietrzu. Ładnie czuć ją, wszędzie unosi się. Także wasze zdrowie. Gorąca. W końcu zagotowała się woda w czajniku. Wypijemy i niebawem nastąpi ta chwila. Będzie czas ruszyć w końcu w przeręble. A jak smakowała kawa, to dowiecie się pewnie później. Na razie jest pysznie. Już się prawie ściemniło. Na tyle już jest ciemno, że właśnie zaczęliśmy teraz próbować łowić miętusy z ręki. Właśnie przed chwilą wylądowała przynęta do samego dna. I zaczynam klepać jak o konie. Sorry, że pociągam nosem, ale temperatura robi swoje. Wszystko zaczyna się skraplać. No i tak to mniej więcej wygląda. Spuszczam do samego dna i klepię tak, podnoszę przynętę, żeby cały czas mieć kontakt z wahadłem i podnosząc tamte parę centymetrów do góry, nie odrywając całkowicie od dna, paletki sobie uderzają o wahadłówkę i to kusi, miętusy przychodzą za dźwiękiem i pewnie przyjdą za zapachem ryby. Jeżeli podejdą i trafimy, usiądziemy w dobrym miejscu, uda się zrobić przerębel i trafimy na szlak, którędy się przemieszczają w dniu dzisiejszym, będzie szansa na złowienie. A czy coś się wydarzy, tego nie wie nikt. Więc parę przerębli dzisiaj na pewno się wywierci. Cała noc przed nami. A o efektach będziemy mogli porozmawiać później, bo na razie nie jestem w stanie wam nic powiedzieć. Na wędkach gruntowych się na razie jeszcze nic nie wydarzyło. Odkąd przyjechaliśmy, stoją. Rzadko, bo rzadko, ale czasami się zdarza, że za dnia też strzeli miętus. Śnieg leży na lodzie, także światło się nie przebija. Tam jest ciemno, ale dzisiaj niestety nic na razie. Ale najważniejsze, że spędzamy miło czas nad wodą. Może inaczej, na wodzie, bo łowimy z lodu. Już zaczyna obmarzać lód na plecionce, ale to nic. Najważniejsze, żeby ten odcinek, który jest w wodzie, nic się z nim nie dzieje. Później troszeczkę będzie trzeba pomóc przy kolejnych przeręblach plecionce zsunąć się ze szpuli z kołowrotka, ale to akurat jest najmniejszy problem. Walczymy. No. Właśnie pierwsze branie. Masz dać gripa na krzyżu. Miejmy nadzieję, że to jest miętus, a nie nic innego. Spadł. Fuck. Ajajajajaj.
Spadła mi ryba. Słabo przyciąłem. To jest to, co wspominałem wcześniej. Branie, delikatne branie było. Przyciąłem rybę, ale widocznie za słabo. No nic, będę próbował dalej. Tu Adasia rybka. Pierwszy jego mięty złowiony z lodu. Zgaś swoje światło. Ten spadł? Tak. Oj, spadła mu ryba też. Aj. Shit. No nic, walczymy dalej. Powtarzaj, bo może wróci albo jest następny. U mnie siedzi rybka, spadł. Helwetę. Jewla helwetę. A na tej wędce miałem branie. Przycisnęło. Siedzi. Octem? Grip jest na krześle. Miętusek nieduży. O. Weź szczypce od razu. To jest na tej stronie kamery. Więc taki pierwszy dzisiaj. Miętowy. Nieduży, ale cieszy, z wędki gruntowej. Z ręki 3 ryby mi spadły, miałem branie. Teraz z gruntu, no nic, wracaj do wody. Poszedł. Pierwsza ryba zaliczona. Także sezon podlodowy z łowienia miętusów zaliczony. Super. Ciałka. Siedzi kolejna rybka, teraz tym razem z ręki. Nieduży, pewnie. O. Super. Co? Taka rybka. Chodź Adaś z latarką, bo ja tutaj nie będzie widać teraz z przodu tutaj od kamerki, wiesz? Taki kolejny miętusek z ręki tym razem. Ładnie uderzył. I co? Wróci zaraz do domku. Fantastycznie. Godzina za 28 wieczorem. Zaczęło się znowu coś dziać. No dobra. To także taka rybka. Wracaj z powrotem do przerębla. No. Poszedł. Super. Także
Na razie jeden wyjechał z wędki gruntowej. Wcześniej miałem 3 ryby, które mi spadły i jedno branie. I teraz z ręki znowu kolejna ryba. 2 razy uderzała w przynętę i w końcu udało mi się zaciąć i wyholować. No nic, próbujemy, walczymy dalej. Tam jest muszę. Ciepłe bułeczki, ciepła kiełbaska, w końcu wymarzona przerwa. Adaś, kuchnia serwuje. O! Tego nam było trzeba. Kiełbaski z bułeczką, przerwa i potem ruszamy dalej łowić z ręki. Na razie wyjechała jedna ryba z ręki, jedna z gruntu. 3 ryby mi z ręki spadły i miałem jeszcze jedno branie. Także coś się dzieje, zobaczymy później. Na szczęście księżyc nie świeci, niebo jest zachmurzone, także wszystko działa na naszą korzyść. Nic, tylko spróbować wytrzymać do rana. Wiatr się trochę uspokoił, ale nie ukrywam, że jest zimno i leci z nosa. Także się posilimy i spadamy dalej łowić. No jeszcze po jedzeniu oczywiście nie zapomnimy się napić ciepłej herbatki. Także kolejna herbatka wjeżdża z bufetu. Adaś kucharzy. Trzeba jeszcze jeden kubanek wypić herbatki, żeby się troszeczkę rozgrzać. Bo przed nami jeszcze sporo godzin zostało do wędkowania. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Na razie jesteśmy zadowoleni. Adasiowi spadł ładny jeden miętus też. Miał jeszcze jedno branie, ale tak jak wspominałem, czasami zdarza się, że delikatnie biorą i ciężko jest je dociąć, ale zdarza się, że i się uda. Także na gruntówkę wyjechał jeden, z ręki wyjechał jeden, więc może będzie jeszcze dzisiaj coś na kiju. To dobrze, a jak nie, to też będzie dobrze. Wasze zdrowie, publika. O. Herbata z cytryną, z goździkami, z miodem. Nie ma nic lepszego na rybach. Adasia się zameldowała rybka. Pięknie. Super. Gratulacje. Pierwszy twój miętus złowiony z lodu i jeszcze z łapy. No. W końcu się udało. No. Możesz mu wsadzić palca w buzię, on zębów nie ma, także ci nic nie zrobi.
Ładnie uderzył? Tak. Było takie, wiesz, przytrzymanie i poczułem opór. No. Zaprezentuj rybkę. Zgaś latarkę. No, wyprostuj mu troszkę ogon. Piękny, piękny. Jak na pierwszą rybę złowioną, naprawdę gratulacje. Super. Dzięki. Rybka wraca do domku. Nie żremy. Super. Jeszcze raz gratki. No. I to jest to. To jest to, o co nam chodziło. No dobra. Ja wracam na swój tron i walczę dzielnie dalej. No dobra, moi mili, my już po wędkowaniu jesteśmy w samochodzie. Właśnie będziemy dosłownie za chwileczkę ruszać. Jest godzina, chwila po 5 rano. Nic więcej się nie wydarzyło. Wyjechały u mnie 2 miętowe. Jeden z gruntu, jeden z łapy. U Adasia też wyjechał 1 miętowy z łapy, 1 z gruntu. I to wszystko. Miałem jeszcze 3 ryby, które mi spadły. I plus jeszcze chyba z 1 na początku i później jeszcze ze 2 czy 3 brania. Niestety nie wciąłem. Jakoś dzisiaj, mimo że pogoda dopisała, księżyca w ogóle nie było. Przez północy, można powiedzieć, było niebo gwiaździste, później wszystko zaszło chmurami, więc była pogoda fantastyczna, ale tak prawdę mówiąc, wszystko się urwało gdzieś koło 12 w nocy i do 5 rano niestety już nie zaliczyliśmy ani jednego brania. Także zakończyliśmy z tym wynikiem, jakim zakończyliśmy. Jakiś filmik pewnie będzie, bo skoro mnie słyszycie, to musieliście obejrzeć. No nic, za tydzień dogrywka. A Wam ciepło dziękuję za oglądanie. Jak możecie, zostawcie jakieś lajki, suby. I to wszystko. Widzimy się. Ciałka, zmęczeni, ale szczęśliwi. Nara.